Baby Girl to film, który powstał z miłości do thrillerów lat 90., między innymi takich jak Niemoralna propozycja czy Fatalne zauroczenie. Dlatego dzisiaj opowiem Ci o różnego rodzaju ciekawostkach, powiem Ci czemu Nicole Kidman nie odebrała nagrody dla najlepszej aktorki na festiwalu w Wenecji, skąd w ogóle pomysł na taki dosyć, można by powiedzieć, niecodzienny film, a także co tutaj robi Antonio Banderas. Film opowiada o usytuowanej dobrze szefowej, która ma romans z facetem młodszym o wiele, wiele lat. I to wszystko, jeżeli chodzi o fabułę. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, co myślę na temat tego filmu, to na końcu wrzucę link do recenzji, ale kiedy tylko pojawiła się propozycja, Nicole Kidman bardzo zabiegała, ażeby jak najbardziej wystąpić w tym filmie, ponieważ no nieczęsto kobieta w jej wieku, i tutaj nie mówię to po to, żeby wypominać jej wiek, broń Boże, chodzi o to, że kobiety w jej wieku nieczęsto dostają tak ciekawe, intrygujące role do zagrania, więc kiedy tylko była możliwość, zresztą podobnie postąpiła Demi Moore przy okazji filmu Substancja, to jak najbardziej zabiegała, no i spotkała się z panią reżyser, z Haliną Rein, no i panie jak najbardziej złapały kontakt, złapały świetne relacje, no i stwierdzili, ok, no to skoro jest taka możliwość, to kręcimy i wyszło to tak dobrze, do tego stopnia, że oczywiście będę się posiłkował ciekawostkami z IMDb. Nicole Kidman zdobyła Puchar Volpiego dla najlepszej aktorki na festiwalu w Wenecji w 2024 roku. Ale, tutaj jest właśnie ale, Kidman właśnie przybyła do Wenecji i jechała na ceremonię zamknięcia, gdy poinformowano ją, że zmarła jej matka. Niestety Kidman musiała natychmiast opuścić Włochy i nie odebrała nagrody osobiście, którą w jej imieniu odebrała reżyserka Halina Rein. I rzeczywiście jest to kreacja bardzo odważna, kreacja można powiedzieć bulwersująca na pewno niektórych, bo jest to dzieło studia A24, A24 i jak na razie, z tego co patrzyłem na 21 stycznia, jest to najlepiej oglądany w Polsce film tegoż studia, bo rzeczywiście frekwencja dopisała, ludzie się zakochali i no nic tylko trzymać rzeczywiście kciuki, żeby było jeszcze lepiej. No nie wszyscy. Na pewno nie wszyscy są zadowoleni z tego filmu. Do zadowolonych nie może należeć Jean Reno. No na pewno znasz aktora, chociażby Leon Zawodowiec, Mission Impossible, Godzilla i wiele oczywiście innych fantastycznych, no i niekoniecznie fantastycznych filmów. Mój ulubiony to Wielki Błękit, ale Jean Reno wystąpi w tym filmie. I jeżeli obejrzałaś i zastanawiasz się, ale gdzie? Przecież jego w tym filmie nie ma. No niestety wszystkie sceny z udziałem Jeana Reno zostały wycięte. Nie ma w ogóle, wszystkie sceny zostały wycięte, nie ma ich. No niestety, tak to czasami jest, że koncepcja się zmienia i okazuje się, że pewna rola musi być usunięta, ponieważ albo nie pasuje już w tym momencie do scenariusza, albo usunęliśmy scenę wcześniej, która by w tym momencie całkowicie nie pasowała, albo wręcz przeciwnie, scenariusz tak potrzebował, że o nie, ta rola zmienia, spowalnia, dziękuję bardzo. Za to pojawia się Antonio Banderas, no dwójka, tak, jak najbardziej dwójka zacnych aktorów, osoba z Oscarem, osoba z nominacją. Żeby było śmieszne, w swojej karierze zarówno Antonio Banderas, jak i Nicole Kidman grali również czarne charaktery. Pewnie, że tak, wystąpili w takowej i to była jedna seria, ponieważ Nicole Kidman zagrała antagonistkę w filmie Paddington z 2014 roku, a 10 lat później Antonio Banderas zagrał antagonistę w Paddingtonie w Peru. Więc rzeczywiście coś tutaj łączy, ale trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o grę aktorską, to spisali się naprawdę wyśmienicie. Ale skąd w ogóle pomysł na taki film? Bo przecież dostaliśmy mnóstwo takowych thrillerów erotycznych tak zwanych, czyli był m.in. Nagi Instynkt, był Sliver, Fatalne zauroczenie, Niemoralna propozycja w sieci i sama pani reżyser, a także scenarzystka tego filmu mówi, że zainspirowała się do napisania scenariuszem, gdy usłyszała o kobiecie, która przez 25 lat małżeństwa nigdy nie doświadczyła orgazmu. Wstrząsające, prawda? Dodała, że jej zainteresowanie eksploracją relacji kobiet z ich ciałami było kluczowym motywem do nakręcenia tego filmu. Przyznała również, że jej pasja do erotycznych thrillerów z lat 80. i 90., szczególnie tych reżyserów Paula Verhoevena, czyli Nagi Instynkt i Adrenaline, była inspirującą siłą napędową stojącą za decyzją o nakręceniu tego filmu. Oczywiście w filmie również, no, jak to akurat ma miejsce w tym momencie w zawodowych produkcjach, była koordynatorka do spraw intymności, w tym przypadku była to Lizzie Talbot. Więc pani reżyser dosyć zawodowo
podeszła do tematu. Rzeczywiście budżet ogromny, jak na jej drugą produkcję, było aż 20 milionów, ale w momencie nagrywania tej recenzji, czyli 21 stycznia, film już zarobił 34 miliony, więc powiedzmy, że prawie się już zwrócił. Wiem, możesz pomyśleć, stary, ale jak? Przecież 20 milionów wydali, a 34 już zarobił. No tak, ale do budżetu się nie wlicza reklamę, więc powiedzmy, że póki co film jest na zero, ale domyślam się, że niedługo będzie sezon oscarowy i tutaj też może się coś wydarzyć. Film w miarę szybko został nakręcony, trzeba przyznać, bo już w listopadzie 2023 roku ogłoszono, że David Hinocha z 2AM będzie producentem projektu wraz z Haliną Rain, oczywiście panią reżyserką z Man Up Films, a A24 będzie finansować tenże projekt. No i widać, że opłaciło im się to, przynajmniej w Polsce. Oprócz roli producentki Halina wyreżyserowała film na podstawie napisanego przez siebie scenariusza i projekt jest drugim anglojęzycznym filmem popularnym Rain i oba powstały dla studia A24. Więc rzeczywiście, no widać, że od A do Z był bardzo dobry pomysł. Zresztą dynamika miejsca pracy w filmie została zainspirowana elementami filmowymi z Niemoralnej propozycji i Nagiego instynktu. Romans w filmie rozgrywa się w amerykańskim miejscu pracy, ponieważ twórczyni filmu uznała, że surowsza hierarchia i zasady w USA, w porównaniu oczywiście z Europą, sprawiają, że taki związek wydaje się być jeszcze bardziej zakazany i jeszcze większym tabu. No więc rzeczywiście Ameryka jest bardzo, można by powiedzieć, liberalna, ale no niekoniecznie, w pewnych aspektach są rzeczywiście bardzo eklektyczni, można byłoby rzec, są bardzo rzeczywiście poprawni i tak to akurat powinno być bardzo często. Zresztą to akurat nie ma się co dziwić, nieraz już słyszeliśmy, czy to powiedzmy w filmach, czy to powiedzmy w wiadomościach albo różnego rodzaju innych dokumentach, że no coś tam się wydarzyło i było dosyć poważnie. W ogóle film miał powstać dużo oczywiście wcześniej, no ale tak, mieliśmy kilka sytuacji, między innymi był strajk aktorów oraz scenarzystów i pierwotny plan zakładał nakręcenie filmu latem, jednak zmieniono go na świąteczny ze względu na wpływ strajku w 2023 roku i strajku SAG-AFTRA. Wcześniej był WGA, czyli WGA, a potem ta sprawa i zmieniono oczywiście harmonogram. Nie wpływa to na odbiór, także spokojnie, jeżeli jeszcze nie było Ci dane zobaczyć filmu, to nie ma nagle tak, że pewne rzeczy, a może akurat właśnie okazało się, że tak, na przykład te kilka scen z Jeanem Reno pasowałyby do tego, gdyby były nagrywane w lecie, ale już w zimie, no niekoniecznie rzeczywiście. Pani reżyser, przepraszam bardzo, że nie mówię reżyserka, ale akurat reżyserka to jest miejsce, gdzie siedzi pani albo pan reżyser w telewizji, więc to akurat nie pasuje mi tutaj, ale stwierdziła, że przemyci mnóstwo do tego filmu pewnego rodzaju ciekawostek, smaczków z życia. Między innymi Jacob, w tejże roli oczywiście Antonio Banderas, wspomina sztukę Hedda Gabler i jak aktorka w sztuce, którą reżyseruje, nie rozumie tej postaci. Proszę bardzo, skąd o tym wiem? Bo reżyserka Halina zagrała rolę Heddy Gabler w ITA amsterdamskim zespole, w którym Rain grała przez wiele lat. Więc łatwo się można domyśleć, że jest to no poniekąd oparte na faktach, tak? Wiadomo, że reżyserka bardzo często wrzucają rzeczy ze swojego własnego życia i potem okazuje się, że kilka puzli się tutaj doda i to rzeczywiście pięknie jest wszystko skomponowane. A jeżeli tego Ci jeszcze mało, to pani reżyser przemyciła film w filmie. O co chodzi? Już mówię. Jedna z córek Romy, czyli Nicole Kidman, ma na imię Nora i w pewnym momencie Nora pyta Samuel, oczywiście to Harris Dickinson, czy chciałby zobaczyć, jak tańczą tarantele. Jest to nawiązanie do sztuki Henryka Ibsena Dom lalki, która zawiera elementy fabuły tego filmu. W sztuce Nora jest niezadowoloną gospodynią domową, która poprzez skandal i kontrolę odkrywa, że jest niezadowolona ze swojego małżeństwa. W przeciwieństwie do tego filmu Nora rozmontowuje swoje życie i odchodzi, aby znaleźć satysfakcję, podczas gdy Romy, no akurat nie będę mówił dalej rzeczywiście, bo tutaj nie chcę zdradzić fabuły, a tutaj rzeczywiście dużo się fajnych rzeczy dzieje. Ten film oczywiście, że tak, jak najbardziej polecam, bo według mnie, gdyby on powstał w latach 90., byłby jeszcze większym hitem, jeszcze bardziej by skandalizował. Teraz nie do końca wydaje mi się, że jest tutaj wiele skandalizujących rzeczy, bo tak, no ta szala już się przechyliła na tyle, że pewne rzeczy, które w tym filmie są, które się pojawiają, no niekoniecznie. Rzeczywiście niekoniecznie nas bulwersują, niekoniecznie są skandaliczne. Skandalizujące może rzeczywiście kilka scen takowych jest, aczkolwiek obejrzyj chociażby ze względu na
aspekt aktorski, bo Antonio Banderas w roli drugoplanowej, czy Dickinson oraz Kidman w rolach głównych, no to jest po prostu czyste złoto, czyste arcydzieło, więc rzeczywiście jest warto co obejrzeć. A więcej materiałów, jak powstawały filmy, proszę bardzo, na tej liście może ich znaleźć całe mnóstwo.